Krok kolejny. Krok, który po prostu jest niezbędny. Bez tego kroku nie jesteś w stanie zrealizować większości marzeń. Jest to coś, co budowałem przez lata i regularnie o tym myślałem, ale przez wiele lat mi się to nie udawało. W branży IT było to dla mnie niemożliwe. W branży urody i fryzjerskiej jeszcze gorsze, ponieważ po prostu kiedy nie jesteś autorytetem dla swoich pracownic, nie jesteś kosmetyczką, nie jesteś fryzjerką, to nie możesz do nich dotrzeć, a więc się z ciebie śmieją, że im dajesz zasady zarządzania albo jakieś, ćwiczenia z nimi robisz. Po prostu to jest dla nich nierealne. Na całe szczęście wytrzymałem te kilkanaście lat różnych dziwnych biznesów po to, żeby w branży szkoleniowej to zrobić i dopiąć swego, ale nawet tutaj trwało to 3-4 lata. Krok 8. Zespół marzeń. Dream Team. Ludzie, którzy razem z tobą zrobią coś, czego inni nie zrobią nigdy. Ludzie, którzy zrobią razem z tobą, uwaga, ponieważ w tej chwili znowu kondensuję ci dwudniowy event Dream Team Rentgen do kilkunastu zdań. W szybkim skrócie, definicja Dream Teamu. Ludzie, którzy zrobią za darmo z tobą to, czego inni nie zrobią za pieniądze. To jest Dream Team. Tego ci życzę. Jeżeli wcześniej zrobiłeś i zrobiłaś to wszystko, to szukanie ludzi, którzy również odnaleźli swoje flow albo czują twoje flow, szukanie ludzi, którzy mają podobną myśl przewodnią, szukanie ludzi, którzy również mają te zajęcia co ty, szukaniem ludzi, którzy mają podobną pasję do ciebie i energię, szukaniem ludzi, którzy w jednym aspekcie to wszystko robią, to wszystko razem, szukanie ludzi, którzy mają podobne cele do ciebie, spowoduje, że Dream Team będzie niemal automatyczny. Przez to, że szukacie pracowników, którzy są bez energii, szukacie partnerów biznesowych, którzy są bez energii, szukacie ludzi, którzy są smutni. Ty jesteś wesoły, jesteś jajcarz, a ten ktoś jest zdołowany. I potem się dziwisz, że nie wychodzi biznes. Albo, co najgorsze, ty jesteś jajcara, ty się wygłupiasz, ty lubisz imprezy i znalazłaś sobie Stefana Pantoflarza, który siedzi w domu i klei okręty. Świetnie, ja sobie kleję okręty, ale niech sobie znajdzie Stefanię kucharkę, która lubi gotować w domu. Robi codziennie schabowe na przykład. On będzie szczęśliwy. Bo jak sobie poznał Irenę tancerkę, no to Stefan klei okrętę, a Irena tańczy. I Stefan mówi, nie, gdzie mi tu machasz tymi girami? Ona mówi, weź mi to schowaj. Jak? Musimy dobrać się z pasją. Jeżeli to zrobisz, ty znajdujesz swój biznes, czy to jest marketing sieciowy, czy branża bezpośrednia, czy otwierasz nowy startup internetowy, czy znalazłaś pracę po prostu, otworzyłaś małą kawiarnię i kochasz to. I zatrudniasz kogoś, kto jednocześnie w weekendy sprzedaje gazety, w poniedziałki rano rozwozi dywany, a w środę coś jeszcze. I potem jesteś zdziwiony, że ten ktoś nie ma czasu na przykład zostać. Ten ktoś mówi, że on nie zostanie 15 po 6, to co, że klienci są w restauracji. Proszę wyjść, bo ja mam inne zajęcia. Jeżeli to wszystko zrobisz w odpowiedniej kolejności, to automatycznie Dream Team pojawi się. Pojawi się grupa ludzi, która da radę zrobić to, czego inni nie zrobią. Pojawi się zespół biznesowy, pojawi się zespół partnerów, który umożliwi ci robienie tego, czego normalnie byś nie zrobił. Ty możesz zająć się wreszcie czymś innym. Ty możesz wreszcie na przykład odpocząć, a oni będą pracowali. W chwili, kiedy oni będą odpoczywali, ty będziesz pracować. Jesteś w stanie przedłużyć się. Możesz mieć więcej możliwości. Możesz się zduplikować. Możesz się nauczyć bilokacji. Możesz być w wielu miejscach naraz, ponieważ Dream Team jest w stanie zrobić więcej. Jeżeli sam zarobisz 100 000, to 10 osób zarobi łatwiej 1 000 000. Jeżeli sam zarobisz 1 000 000, to 10 osób zarobi 10 milionów. Po prostu dźwignia. Potężna dźwignia. I tego wam życzę. I w tym kierunku według mnie nie tylko zmierzają te wielkie korporacje, ponieważ kiedyś to był temat zastrzeżony dla wielkich korporacji, którzy mieli ogromne pieniądze, ale dzisiaj zmierza niemal każda firma.
Nawet o tym będzie w książce, którą piszę, żeby pozwolić sobie zbudować taką kulturę, którą inni będą nazwali kult. A kult od kultury różni się tylko tą końcówką słowa. Zbudować taką kulturę organizacji, taką kulturę rodziny, taką kulturę wśród znajomych, żeby ludzie wiedzieli, że w tym gronie mogą zrobić więcej. To jest bardzo, bardzo ważny krok. Popatrzmy, bo to było bardzo fajne pytanie. Maniek pyta. Michał, mam pytanie, dlaczego akurat rozważamy to w kategorii roku? Przecież możemy to rozważyć w kategorii miesiąca i tak dalej, godziny. Tak, Mańku, ale z doświadczenia, no, przez ostatnie 6-7 lat przeszkoliłem kilkadziesiąt tysięcy osób i rzeczywiście obserwując to, co ci ludzie robią, to strasznie mało w tej grupie, strasznie mało, strasznie. Po prostu setki, nawet nie setki, dziesiątki osób uwielbiały takie te listy, takie to-do bardzo skomplikowane. Pozostała część nie robiła niemal nic. A więc 4 cele na 4 pory roku jest to niemal automatyczne. Jesteś w stanie być pijany, za przeproszeniem zaćpany, spać i będziesz wiedział, jaki jest cel na dany kwartał. Rozumiemy to? To ma po prostu być mega proste. Wtedy zrobisz więcej. Oczywiście jak się rozpędzisz, to gwarantuję Ci, że będziesz robił sobie 3, ponieważ kolejny etap, system 9 kroków dla zaawansowanych to na każdy kwartał 3 cele. Później na każdy miesiąc 4 cele i tak dalej. Możemy to stakować, możemy to rozwijać. Agata pisała, nie bardzo rozumiem pojęcie kultura w tym kontekście. Tu musiałem niestety to skrócić. Za chwilę wyjaśnię. I Izabela jeszcze. Ok, mam. Dream Team owszem, będzie ekstra, ale jako nasze tło. Trzeba uważać, aby nie zostać jednym z trybików tej machiny. Nie ukrywajmy, zawsze ktoś dostaje największy kawałek tortu, a ja nie jestem pewna. No to niestety, ale to też pokazuje, to też w pewnym sensie pokazuje, ekipo, co o tym myślicie? Czucie się jak trybik w maszynie? To jest, no, też informacja o tym środowisku, niestety, w którym się wychowałaś i które cię przyzwyczaiło do tego. Naprawdę da się żyć w środowisku, w którym każdy ma swój zakres obowiązków. W pewnym sensie każdy jest, jeżeli stosujesz wiedzę z Leadership Point, każdy jest swoim szefem, ale jednak istnieje coś jak hierarchia i struktura. Ponieważ, wybacz, ale nie istnieje coś jak demokracja. Jest to bzdura. Demokracja to jest, kiedy 100 obszczymurów pijanych pod śmietnikiem ma większą siłę głosu niż jeden habilitowany profesor, który uratował 1000 żyć na sali. Tych 100 pijanych ma większą siłę w demokracji niż ten jeden. A więc wybacz, ale z tej perspektywy nie wierzę w coś takiego jak demokracja. I tutaj nie wchodzimy w tematykę polityki, tak? Mówimy teraz o skali. Tych 100 zagłosuje jak chce, a ten jeden, który uratował życia, nie ma tej mocy. Z tej perspektywy Dream Team przeżera ludzi. Ja jestem sam, dookoła mnie 100 bezsensownych osób. Dlatego też musisz pilnować tego tutaj. Jeżeli wejdziesz w Dream Team, to nie będzie nigdy Dream Team, ale wejdziesz w team, który nie ma pasji, energii, jesteś w stanie wyczuć to nie na tym etapie, na tym. Jeżeli ci ludzie walczą o władzę, jeżeli ci ludzie nie potrafią oddać, no kłania się Leadership Point, czyli jeżeli są liderami z pierwszego, z drugiego, max z trzeciego poziomu, a więc oni są cwani, a ty jesteś B, nie ma szans na zbudowanie Dream Teamu. Jest to pewnego rodzaju proces, ale o tym możemy pogadać na innych live'ach. Mam nadzieję, że w kolejnych miesiącach, ponieważ tutaj podczas systemu 9-milowych kroków po prostu ważne jest, żeby zacząć się interesować ideą Dream Teamu i tego, że jest to możliwe. A odpowiadając na drugie pytanie, kultura to odpowiedź jest bardzo prosta. Każda organizacja ma swoją kulturę. Każda. Jest kultura zachowania, kultura organizacji. Co ludzie lubią, czego nie lubią, jak chodzą ubrani, co jedzą, jak się bawią, z czego się śmieją, jakie mają żarty. I teraz wystarczy, że trafisz do kultury, która nie jest twoja, to automatycznie nazywasz to kultem. Ponieważ uważasz, że wtedy jest kult czegoś innego. Ale kiedy jesteś w organizacji, w której ci się coś podoba, to nigdy nie powiesz o tym kult. Powiesz kultura organizacji, ponieważ mi to pasuje. Proste. Dlatego na siebie najeżdżają wzajemnie ugrupowania polityczne, ugrupowania religijne. Każdy nazywa siebie nawzajem sektą, kultem, ponieważ kiedy jesteś na zewnątrz, to coś ci się nie podoba. Kiedy jesteś wewnątrz, wszystko jest świetnie. I to jest różnica między kultem a kulturą. Tak w skrócie. O, popatrzcie. Z perspektywy systemu 9-milowych kroków
pokażę Wam przykład, ten, o którym mówiłem teraz z książką. Jeżeli w październiku ma być premiera książki, to ta książka musi być wydana co najmniej najlepiej, żeby była wydana z miesiąc wcześniej. A żeby była wydana miesiąc wcześniej, musi być co najmniej ze 3 miesiące wcześniej oddana do redakcji. A więc dla mnie termin to jest końcówka pierwszego kwartału, marzec. Kiedy ja to zrobię w pierwszym kwartale, to w drugim kwartale zrobi to wydawnictwo. I kiedy pierwsze pół roku zostanie ogarnięte, to wtedy możemy zająć się marketingiem i możemy wydać książkę. A więc trzeba myśleć wcześniej. Trzeba mieć kilka etapów wcześniej zaplanowanych. I to jest bardzo prosto powiedziane tutaj. 4 wielkie cele. A Dream Team w tym Ci pomaga, ponieważ dzisiaj mogę się skupić na książce, ponieważ oni zajmują się biznesem. Wcześniej nie miałbym szans.